Pamiętam, co nas doprowadziło do tego pomysłu. I tam było parę takich nitek, które nas pociągnęły w stronę startu GOG-a. Po pierwsze, myśmy byli w biznesie dystrybucyjnym, wydawniczym w Polsce i widzieliśmy, czarno na białym to już było widać wtedy, że dystrybucja fizycznych nośników, no ona będzie passé, prędzej czy później będzie passé. Czyli ten nasz główny biznes wydawniczy, on jakby będzie wygasał. To jest jedna rzecz, którą zaobserwowaliśmy. A chcieliśmy być na dwóch końcach jakby łańcucha, można powiedzieć, pokarmowego w branży gier. Czyli z jednej strony mieć grę, która jest poszukiwana przez graczy, oczekiwana przez graczy, bo tam widzieliśmy, że można zbudować dużą wartość dodaną, tak biznesowo mówiąc, a nie biznesowo zrealizować nasze marzenie robienia samemu gier. A z drugiej strony chcieliśmy być w miejscu, w którym można mieć kontakt z klientem końcowym, czyli nie być zdanym na łaskę na przykład Steama. Myśmy wiedzieli z biznesu wydawniczego, jak niewygodne jest, kiedy firma, która sprzedaje grę, jest zdana na łaskę na przykład retailerów takich jak Empik czy hipermarkety francuskie. I w branży tej dystrybucji cyfrowej trochę spodziewaliśmy się podobnych zjawisk, że jak będą podmioty z za mocną pozycją, to będą narzucały niekorzystne warunki. Więc geneza powstania GOG-a wzięła się stąd, że chcieliśmy być i po tej stronie jakby w branży gier, w tym łańcuchu dostarczania gry do gracza. To, co nas wtedy wówczas też zauważyliśmy jeszcze takie rzeczy, to zastanawialiśmy się przede wszystkim, no to dobra, to jak się wbić na ten rynek elektronicznej dystrybucji. I Steam wtedy raczkował, ale jednak miał bardzo mocną pozycję i też wydawcy zachodni, duzi, oni nie byli tacy hop do przodu, żeby z każdym podpisywać umowy. Tam było dużo układzików, mieli swoich lokalnych dystrybutorów, z którymi mieli relacje pobudowane, więc to się nie dało wówczas tak po prostu pójść i powiedzieć, że dobra, to będziemy wam elektronicznie dystrybuować jakąś dużą grę. I patrzyliśmy też, gdzie może być, jaka nisza na rynku może być taka, z której możemy się zacząć, od której możemy zacząć i od której możemy jakby powiększać udział rynkowy. No i żeśmy zdiagnozowali, że tą niszą mogą być właśnie Good Old Games, czyli starsze klasyczne gry, które były i trochę może są cały czas, one były trochę przez tych dużych graczy traktowane mniej priorytetowo, trochę po macoszemu, jak jednak cały ten nacisk, uwaga dużych wydawców był na nowych tytułach, na wielkich hitach, blockbusterach, które generują większość przychodów. Więc widzieliśmy, że i prawidłowo to zdiagnozowaliśmy, że jest szansa, żeby w tych starszych tytułach robić jakieś deale dystrybucyjne na dystrybucję elektroniczną i żeby robić te deale na takich warunkach, jakie nam odpowiadają. A jedną z ważnych rzeczy, którą wtedy widzieliśmy, która wtedy była bardzo ważna, to z czasem teraz się trochę pozmieniało. Z czasem teraz wszyscy są online non-stop i mają dobre łącza, więc jakby ten czynnik stracił aż tak na znaczeniu. Natomiast wtedy problem był taki, że dostęp do internetu nie był aż tak powszechny i tak niezawodny, a Steam oferował gry z DRM-em, czyli z zabezpieczaniem i DRM, co w połączeniu z dużą awaryjnością Steamu i generalnie Steam technologicznie nigdy nie był mocny i cały czas uważam, że technologicznie to nie są czempionami, to powodowało, że ten DRM był dość kłopotliwy dla graczy, tak? Choćby tego, żeby sobie backupować gdzieś kopie zapasowe, czy używać na paru komputerach, czy na komputerze typu laptop niepodłączonym do internetu. Więc myśleliśmy sobie, że w GOG-u brak DRM-u będzie ważnym wyróżnikiem. I troszkę wszystko to zebraliśmy do kupu. Tak powstał koncept samego GOG-a, który dwie domeny udało nam się kupić, goodoldgames.com, ale też od razu ona kosztowała chyba około $12,000, a druga domena 3-literowa gog.com kupiona za niebotyczną wówczas kwotę 40 paru tysięcy dolarów, bo ona była kupiona też z tym założeniem, po pierwsze, żeby się łatwiej wpisywało, to no-brainer, ale też chodziło o to, że zakładaliśmy, że GOG z czasem może poszerzać swoją działalność, czy o gry indie, czy gry premierowe i chcieliśmy w pewnym momencie przełączyć już ten Good Old Games w pełni na GOG-a, co gdzieś tam w pewnym momencie nastąpiło, że ten Good Old Games trochę zniknął, tam jest pewnie ustawiony cały czas redirect na GOG.com i ten Good Old Games gdzieś tam troszeczkę zaczął zanikać na rzecz samej nazwy GOG. Jak w wielu przedsięwzięciach, najtrudniejsze w GOG-u było zaczęcie, czyli przekonanie pierwszych wydawców do tego, żeby dali swoje gry do tej formy dystrybucji. I chyba pierwszy był Interplay, jeszcze może jakaś firma typu Blue Byte, czy ktoś taki nie za duży.
I to były firmy, z którymi mieliśmy bardzo dobre relacje i rzeczywiście oni jakby na ten układ poszli. Niewiele mieli do stracenia, bo to były gry, z których mieli małe przychody, więc to było dla nich jakby takie ekstra źródło przychodów. Warto też zaznaczyć, że jeszcze z taką wartością dodaną GOG-a, która była, to było zadbanie od strony technicznej, żeby stare gry dobrze działały na aktualnych systemach. Bo nawet jak ktoś w tamtych czasach, i cały czas to się trochę wydarza, dystrybuuje starszą grę, to rzadko kiedy gwarantuje, że ona zadziała dobrze na najnowszej wersji na przykład Windowsu, systemu operacyjnego. A myśmy, tworząc GOG-a, mieli trochę know-howu związanego z wydawaniem starszych gier w Polsce, w ramach na przykład serii Strefa Niskich Cen, czy Extra Gra, czy tego typu serii, gdzie musieliśmy już przerabiać, mieliśmy takich reverse engineering programistów, którzy robili różne sztuczki, żeby gry starsze działały na nowych systemach. I myśmy z tego doświadczenia też skorzystali i nie obciążając tą pracą wydawców, na co oni nie mieli ani budżetu, ani know-howu, ani czasu, myśmy te gry dostosowywali do działań nowoczesnego systemu i to zrobiliśmy z grami Interplayu, Blue Byte na tą pierwszy etap wydania ich w ramach GOG-u. Natomiast jak zaczęli kolejni wydawcy dołączać i oni dołączali bardzo stopniowo i tutaj wielki szacun dla teamu licencyjnego Marcina Iwińskiego i wszystkich osób, które wtedy wokół tego chodziły. Wielki szacun dla tych osób, dlatego że te osoby były w stanie skutecznie przekonać kolejnych wydawców, żeby dołączali do platformy GOG. Ale długo, przez pierwszy rok pewnie, to nie było takie oczywiste, czy to wypali, czy większe firmy się zdecydują, ale w pewnym momencie było widać, że trochę taka już metoda takiego pójścia za stadem, że jak x firm już dołączyło, to coraz łatwiej się udawało dołączać kolejne, aż do tego momentu, że naprawdę takie rzeczy, które na początku nam się wydawały zupełnie jakieś niewyobrażalne, typu gry Blizzarda, czy jakieś tego typu pozycje, takie totalne blockbustery, że też się udało na GOG-a dołączyć, no i wtedy to już było wiadomo, okej, jest naprawdę sukces, jest dobrze. Myślę, że my z Marcinem jako tacy trochę wiekowi gamerzy, to generalnie trochę mamy sentyment do starszych gier, więc w ogóle gry na GOG-a to jest coś, co naszym sercom jest bliskie i sam kupowałem, nie pamiętam które pozycje, ale z 5 pozycji GOG-a kupiłem w ciągu ostatnich tam 2 lat. Właśnie ucieszyłem się, że mogłem znaleźć jakiegoś chyba pierwszego Warcrafta i jeszcze jakieś parę gier, że one są na GOG-u, no to są gry, na których ja się wychowałem, które darzę sentymentem. Wydaje mi się, że w starszych grach retro jest naprawdę dużo takiego fan faktoru, że to są gry robione często z serca, z radości, mniej z chłodnych biznesowych kalkulacji i to daje tym grom taki, no, trochę nieprzemijalny urok, tak? Więc cieszę się, że GOG to cały czas trzyma pieczę nad tymi grami retro, dodaje też oczywiście nowe tytuły indie i bardzo fajnie, że ma takie inicjatywy jak utrzymywanie tych gier, żeby działały na przyszłych systemach, co GOG też zagwarantował i co jest takie naprawdę blisko korzeni tego oryginalnego pomysłu. Bardzo się cieszę, że GOG się tak rozwinął i naprawdę ma przezarąbisty katalog produktów. To jest niesamowite osiągnięcie i to jest coś, co mnie strasznie cieszy. I gratuluję tego. Gratuluję, że udało się znaleźć w tym miejscu. Co ja bym jako taki zawsze głodny przedsiębiorca bardzo chętnie zobaczył, to żeby zacząć gryźć więcej udziału w rynku innym platformom, tak? I słuchajcie, no trzeba tam podgryzać tych wszystkich naokoło ze Steamem w pierwszej kolejności, bo dużo się słyszy, że Steam jest nie do pokonania, hegemon i tak dalej, i tak dalej. Ja też ze Steama trochę korzystam. Uważam, że nie jest zrobiony tak wcale zarąbiście i że to nie jest tak, że nie można go pokonać, czy nie można mu zabierać udziału w rynku. I tego życzę GOG-owi, żeby dalej rósł i żeby skutecznie podgryzał udziałów rynkowych innym platformom. No słuchajcie, bardzo się cieszę, że tworzycie taką super społeczność, jaka jest na GOG-u. Długo byłem jej częścią, udzielałem się na forum. Bardzo jest to dla mnie miłe, że jesteście w tym retro gamingu. Sam jestem, jak widzicie, Retro Vibe. To jest jedna z firm, w której teraz jestem udziałowcem. Więc retro gaming jest mi bardzo bliski. Super, że wspieracie GOG-a swoją obecnością, swoimi dyskusjami, swoimi zakupami. Więc dzięki Wam za to. No i do zobaczenia, czy w grach retro tak naprawdę, w grach retro. Czy to są nowe gry retro, jak Retro Vibe, czy stare klasyki. No i grajmy i cieszmy się.